Cześć, z tej strony pedagog Michalina. Witam Was w wirtualnej sali lekcyjnej, gdzie będziemy przeprowadzać dzisiejsze zajęcia. Po mojej prawej stronie znajduje się uczestnik zajęć, który będzie nam towarzyszył przez całe zajęcia. Zapraszam, możesz usiąść. Będziemy posługiwać się książką z wydawnictwa Harmonii, Ćwiczenia wzrokowe. Ja osobiście korzystam z tej książki podczas zajęć terapii pedagogicznej i tak właśnie potraktujcie dzisiejszy film. Będziemy ćwiczyć pamięć wzrokową, będziemy ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną na płaszczyźnie. Jak się domyślacie, będziecie rysować. Do wykonania tego zadania przygotuj białe kartki A4, koniecznie białe i koniecznie A4 oraz ołówek. Mamy dwie wersje wykonania tego zadania. My będziemy robili wersję pierwszą, która polega na tym, że przez 30 sekund pokażę Ci rysunek, Ty postarasz się go zapamiętać, jego wszystkie szczegóły, następnie sam z pamięci narysujesz ten rysunek. Wersja druga, której my tutaj robić nie będziemy, ale do której zachęcam, jednak będziesz musiał trochę zmodyfikować ten materiał, polega na tym, że najpierw przerysujesz ten obrazek, a potem z pamięci po około 3 minutach, maksymalnie 3 minutach, narysujesz z pamięci ten rysunek. To co, gotowy? Przed Tobą 6 przykładów z poziomu 6. Oznacza to, że 5 wcześniejszych poziomów ominęliśmy. Zachęcam oczywiście do wykonania ich na podstawie książki, która była na początku filmu pokazana. To co, skoncentruj się i działaj! I teraz Ty rysujesz. Teraz Ty narysuj z pamięci. Uwaga, przykład numer 3. Ołówek do ręki i narysuj. Przykład numer 4. Powodzenia. Zauważ, że tych elementów jest coraz więcej. Licz dokładnie i patrz na wszystkie szczegóły.
I jak? Pewnie zauważysz, że poziom trudności się zwiększa, prawda? Bądź bardzo uważny. I do dzieła, do dzieła. I teraz przed tobą ostatni rysunek. I teraz ty rysujesz z pamięci. Powodzenia. I jak, narysowałeś już? Teraz sprawdź sobie wszystkie rysunki, wracając kolejno do tych, które były pokazane na ekranie. Pamiętaj, sprawdzając swoich 6 rysunków, zwróć uwagę na to, czy znajdują się w odpowiednim miejscu na całej przestrzeni kartki, czy mają odpowiednią ilość tych kresek różnych przecięć, czy przecinają się na środku wtedy, kiedy trzeba i czy kreślone linie są doprowadzane do samego końca. Sprawdzaj też kąty, bo zauważ, że tutaj bardzo było wiele kątów właśnie. Dziękuję Ci za udział w tym ćwiczeniu. Mam nadzieję, że ta forma była bardzo atrakcyjna i mogłeś w nowy sposób zdobywać tą wiedzę i ćwiczyć te umiejętności. Mam nadzieję, że przy okazji dobrze się bawiłeś i wierzę, że spotkamy się tutaj jeszcze nieraz. Teraz zapraszam mojego uczestnika zajęć, aby pożegnał się razem ze mną. Zanim się z Wami pożegnamy, to korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj we dwoje, zagramy sobie w kółko i krzyżyk. Najpierw narysuję nam planszę. Będzie pomarańczowa. Ok. Ty pierwszy. Okej. Widzę, że narysowałeś na środku. I jedno kółko znikło, ale to oznacza, że i tak mamy remis. Dziękuję Ci za grę. I jeszcze na koniec zmarzę naszą planszę. Dziękuję za pomoc. I do zobaczenia następnym razem.